przecieraliśmy szlaki tak jak Baja 1000, byliśmy pierwszymi Polakami, którzy tam pojechali, ukończyli w ogóle ten rajd. Byliśmy dla nich abstrakcją totalną. Ja miałem w wyobrażeniu, że na Dakar będę gotowy nie wcześniej niż 2028, ale od wczoraj myślę inaczej i na pewno robimy go w 27. Tak. Ale znowu później, po pewnym czasie, z chęcią byś sobie wsiadł w taką starą witarę z wyciągarką i pierdolił się. Wejdź do świata ekstremalnego motosportu i poznaj prawdziwe oblicze rajdów terenowych. Bez cenzury, z pasją i pełnym zaangażowania. Tu każda rysa na karoserii to historia, a każda meta to osobiste zwycięstwo. Witaj w Red Fox. Przyjechaliśmy tutaj się dowiedzieć wszystkiego, co nam pomoże w ściganiu się i w dotarciu do Dakaru i potem dotarciu do końca Dakaru. Panowie, jakie trudności, zacznijmy od tego, jakie trudności się napotkaliście w tym roku i jak sobie z nimi poradziliście? Myślę, że najpierw odpowiadając na to, co powiedziałeś przed chwilą, to w ogóle macie bardzo dobre podejście, bo przygotowując się do Dakaru, najpierw trzeba go przyjechać i zobaczyć, jak to wygląda, z czym się mierzycie, co jest potrzebne, zobaczycie wszystkie strefy serwisowe, podejrzycie, co zabierają, jak się logistycznie układają, jakie mają pojazdy, jak to jest pokładane już na zadania, na ludzi, ilu tych ludzi jest potrzebnych. Tak No właśnie tak chodzimy, dużo zdjęć robię i wbijamy na każdego kampa z kamerą i kręcimy. I widać, paterny się powtarzają, nie? To, że ci, co mają doświadczenie, no to jeden team do drugiego są podobni. Nam chodziło po głowie właśnie, jak się sprzętowo ubrać. I mieliśmy cały czas w głowie, że musimy mieć ciężarówki w napędach 6x6, ale tu kurde normalne tiry stoją. Tak, no, z tym to akurat nie ma problemu. Wy czym przyjechaliście? Jakie macie zaplecze? Wiesz co, my mamy o tyle dobrze, że jesteśmy z ekipą Deroya, to jest producent tej ciężarówki, którą się ścigamy i oni ogarniają od razu serwis, więc my tej stricte technicznej takiej części, typu części, klucze, takie rzeczy nie musieliśmy ogarniać, więc mamy łatwiej. Ale za to cała część taka papierowa, ta legislacyjna, no to gdzieś tam też była na naszej głowie. Oczywiście to jest zawsze tak, że przyjedziecie i czegoś będzie brakowało, więc na to też trzeba się nastawić i gdzieś przewidzieć. To wracając do problemu, jesteśmy w połowie, tak? Mamy 7 dni za nami i 7 dni przed wami, tak? Jaki mieliście największy problem, fuck up? I na pewno sobie z nim poradziliście, no bo jesteście w czole, tak? Więc jak był, pytasz o to trasę? go rozwiązaliście. Ale pytasz o trasę, czy... Cokolwiek, ogólnie? co uważacie najtrudniejszą rzecz, która was spotkała dotychczas? Myślę, że tych detali jest bardzo dużo. To właśnie definiuje Dakar. Każdy będzie miał problemy. To prędzej czy później coś się dopadnie. My na szczęście do tego momentu, do rest day'a, czyli do momentu odpoczynku, całkiem sprawnie wszystkie te odcinki pokonujemy, jeśli chodzi o sprzęt. Mieliśmy kilka detali. Jeden to na przykład przed samym startem wysiadł nam prąd, który zasila wszystkie urządzenia. I to też jest taki detal. W naszych rajdówkach jest to zbudowane tak, że Tadzio zakłada kilka wiązek elektrycznych, więc mamy kilka niezależnych źródeł energii. Tutaj byliśmy wpięci do jakiegoś systemu, który Deroy już przygotował i on zgasł. Nie mogliśmy namierzyć, co się wydarzyło. Bezpieczniki wyglądały całkiem w porządku i co się okazało, jesteśmy 5 minut przed startem, szybkie podejście, szukanie prądu, znaleźliśmy gdzieś przewód. Co ciekawe, ciężarówka ma 2 obiegi zasilania, 24V i 12. Szukaliśmy 12, więc też nie mieliśmy jak tego zmierzyć, więc jedną haldą testowaliśmy, jak się spali, to się spali jedno urządzenie, czyli wybraliśmy, które jest takie najmniej potrzebne w tym momencie. Na szczęście udało się nam złapać odpowiedni prąd, dopiąć się do kabli, oskurować je i po prostu do istniejącej elektryki się wpiąć. To jest jeden z takich fuck-upów, który pokazuje, że trzeba zachować zimną krew, no i zrobić wszystko, co się da, żeby jechać dalej, bo bez tych urządzeń byśmy nie wystartowali. No i na pewno auto, którym będziecie jechali, musicie znać w 100%, bo no my mamy niestety ten przywilej i tą niekorzyść, że nie znamy tego auta do końca. Pewne techniczne... Ale nie jest to na waszej głowie. No nie jest to na naszej głowie, tylko to jest na naszej głowie już na odcinku. Na odcinku. Jeżeli coś się zaczyna psuć, musisz szybko dojść, gdzie jest przyczyna, to jest raz, a nie wiesz, gdzie szukać, bo są 2 silniki na przykład. Układy mogą być połączone, mogą być rozdzielone.
tak, chociażby elektryczny. A wy musicie zbudować auto takie, żebyście je znali doskonale. Czyli tak, my budujemy auta rajdowe, to my budujemy je sami. Znamy każdą śrubkę, wiemy co, kiedy może się zepsuć. Jeździmy tym autem z reguły kilka lat, czy takim modelem, czy takim, ale zasada działania jest powiedzmy jedna. A poza tym właśnie to jest główna nasza zaleta, że my na odcinkach jesteśmy w stanie sobie sami poradzić, bo my budowaliśmy to auto. Jasne, a nasza decyzja, po tym co powiedziałeś, właśnie była taka, że wchodzimy w Taurusa, no bo to jest auto zbudowane, zaprojektowane do rajdów. Nie musimy go przebudowywać, natomiast nie mamy tego doświadczenia, o którym tu mówiłeś, więc my wchodzimy, chcemy je rozebrać kompletnie, złożyć, zrobić pierwsze rajdy, które wyciągną jakby niepewności, ale czy jest coś, co jeszcze można zrobić, żeby zapoznać się z autem, oprócz tego, że mechanik ma go skręcić, rozkręcić, wylizać manuala każdą stronę i co jeszcze? Bo wy jeździcie na Baje Polarisem, jedziecie, tak? Tak. Przejechaliśmy całą baję 1400 km i wymieniliśmy jeden raz pasek. Jechaliśmy cały rajd bez Bardzo grzewania, ważne jest przy zawieszenia. wyborze pojazdu to, żebyś miał dostęp do części. I dobrą bazę. Pamiętaj, że zabierzecie na pewno jakiś stok rzeczy, które zakładacie, że jakiś resurs będziecie zmieniać, podmieniać te elementy, ale zawsze może wyskoczyć coś, czego braknie. W momencie, gdy macie pojazd, który jest bardziej dostępny, to też powoduje to, że jednak jakiś team czy zespół jest w stanie Wam udostępnić te części i wtedy możecie kontynuować ten rajd. Bardzo wiele przypadków tutaj widzieliśmy, że ekipy szukały komponentów, które są tylko stworzone dla ich modelu, nie mają substytutu, czym mogą to zastąpić. I w tym momencie, jeśli nie zapewnili sobie takiego nadbagażowego, to w tym momencie są w sytuacji bardzo patowej. To cenne co mówicie, my teraz wylądowaliśmy gdzieś tak po środku, bo my też mamy Polarisa. Nim w ogóle on nas zabrał i odkrył przed nami świat szybszej jazdy niż Extreme i przeprawa dotychczas, bo ścigaliśmy się 2,5-tonowym klockiem pojemności 6,2 litra. To prawie jak bliżej waszych ciężarówek niczego, ale to co Taurus fajnego zrobił, nas przekonywało, że teraz byliśmy u nich w odwiedzinach, przyjeżdża cały tir, stoją z częściami, To jest bardzo duży z plus. inżynierami. Na tych dużych rajdach Maroko oni obstawiają i na wszystkich są. A zresztą no też jak, nawet patrząc po innych teamach, no jest 18 Taurusów na takim rajdzie. To też jest od kogo co tam skubnąć. To jest Tylko bardzo wiesz, ważne. też nie każdy będzie chętny Chętny oddać się swoje dzielić. części, bo każdy ma swoje jakieś zapasy, nie? Wiesz, siądzie ci skrzynia, którą teoretycznie możesz wymienić. Taki Taurus myślę, że on nie ma 15 skrzyń, czyli zapas Stawia na liderów dla też, nie? każdego Więc- i on musi trzymać żelazny zapas, nie? Więc to też jest ciężko potem takie części wyciągnąć. No nie wiem, no tu Polarisa to chociażby w Riyadzie jak jesteśmy, to jedziesz, jest pewnie kilka salonów. No tej tak, marki. po część to można wylecieć na szybko na miasto pewnie, nie? Dokładnie No, tak. Bardzo wiadomo, ważne że jest też- to, że musicie zacząć jeździć. No, zrobiliśmy Feniksa, no pierwszy piaskowy robiliśmy Feniksa, zrobiliśmy King of Poland właśnie w klasie SSV. I to są w sumie dwa rajdy, które zrobiliśmy tym pewno- Polarisem, na pewno- a rajdy tym Taurusem ani jednego jeszcze, nie? To bardzo ważne jest to, że te rajdy, o których wspomniałeś, to są rajdy maratony, są to bardziej otwarte rajdy. Musicie pojeździć coś pod banderą FIA, po to, żebyście poznali też wszystkie zasady panujące na rajdzie, czyli odbijanie kart i tak dalej, żebyście Plan tutaj mamy nie taki, popełnili licencję błędów. robimy pod koniec lutego, a zaraz po licencji chcemy pojechać teraz w Mistrzostwa Polski, wszystkie bardzo rundy, dobry pomysł. bo musimy sobie to zautoryzować i w głowie i na papierach, żeby wiesz, przejść przez te wszystkie, tą ścieżkę zdrowia. To na No. pewno Baje Poland byście musieli polecieć. Lecimy, mamy na kalendarzu. Bo tam są, jeżeli polecicie, to musi mieć auto przygotowane już pod puchar. Jeżeli będziecie mieli auto pucharowe, no to najlepszy test jest Baja Poland. Raz, że jest piaskowa, dwa, że wszystkie przepisy, które wy spotkacie na Dakarze, które to są wymogi Dakarowe, to jest te same na Baji Poland czy innych rundach Pucharu Świata czy Europy. To macie pierwsze zderzenie i pierwszy kontakt. No i przede wszystkim to jest runda, na której zrobicie dużo kilometrów. Nie będzie to runda pod tytułem 30 km razy 4, tylko zrobicie tam już taki odcinek porządny, 150-180 km. Więc to też już będzie pokazywało, jak to wygląda. Domyślam się, że na Feniksie czy na maratonach zrobiliście pewnie też dłuższe odcinki, ale, tam są dłuższe. ale Baja Poland jest najbardziej zbliżona do reguł i zasad panujących na Dakarze. Właśnie To jest dlatego to bardzo fajny Maroko test. jedziemy jako pierwszy na wariata trochę rajd w tym sezonie, to będzie w kwietniu, ale tam jest 4000 km.
no to chyba cały sezon tyle nie dostarczy, co pierwsze jazdy chcemy Ale to tym zdecydować autem? się, Tym Taurusem autem? chcemy pojechać, tak. A wiesz, że musisz potem go znowu odbudować, nie? Przed Dakarem w razie czego, nie? Nie, no ja zakładam w ogóle że jakby takie auto to co rajd jest w Wiesz, odbudowę. musicie chwycić resurs części, które co ile się wymienia, nie wiem, może ktoś wam podpowie, bo wiesz, no jeździli Kuś chociażby, Adam Kuś. No z Kusiami jesteśmy po sąsiedzku, mamy godzinę od siebie między to tymi. myślę, że najwięcej wam powiedzą odnośnie, ja nie mówię o zaletach tego auta, tylko o mankamentach, żebyście je znali, nie? Na co trzeba zwrócić uwagę, co boli to auto, co je uszkadza, bo to są rzeczy, które no, są najważniejsze. Mega. A jakie wasze plany? Mamy bardzo ambitny plan. Dawajcie. Bo kończąc Dakar, odstawiamy ciężarówkę na statek, ona wraca do Europy. Bo w tym samym czasie płynie już kontener z naszym Polarisem, z naszym busem, lawetą, częściami, który odbieramy zaraz po Dakarze i 2 tygodnie później startujemy Pucharze Świata w całej rundzie, gdzie zaczynamy od Hajla, czyli Wydmy, to jest pierwsza runda Pucharu Świata, potem 2 tygodnie później przenosimy się do Jordanii, tam mamy drugą rundę, pakujemy to wszystko w kontener, to wraca sobie do Europy i my dopiero w marcu wracamy do Polski. Zajebiście panowie, podnosicie poprzeczkę, ale o to chodzi, fajnie, bo jakby za takimi marzeniami, takimi idziemy też trzeba się gonić. Bo No pamiętajcie, jak niesamowicie. będziecie potrzebować pomocy, będziecie uczyć się tych pewnych detali i coś będzie dla Was trudne albo tego nie rozumiecie, to my od zawsze mamy taką zasadę, że pomagamy innym wejść do tego świata. Wspomniałeś o tym, że zaczęliście od przeprawowych rajdów. My zaczęliśmy tak samo. My zaczęliśmy od zbijania pieczątek, zajaraliśmy się i wraz z Co jakimś... też było fajne. Też było Też było fajne. fajne, ale po pewnym czasie chce się skoczyć dalej, nie? Chce się dalej, Tak. ale znowu później, po pewnym czasie, z chęcią byś sobie wsiadł w taką starą witarę z wyciągarką i pierdolił się w Dlatego kłopot. my nie ruszamy, nie sprzedajemy naszego tego defa, zostaje, mówię, rok. Wrócicie jeszcze do Dokładnie, chcemy go rozebrać, jakby odbudować, ten nawodnik niech stoi błyszczący, tylko do zalania płynami, gotowy na to, że za rok, 2, 3 nam się zachce A znowu rzucić. Jako wychodząc właśnie z tego powiedzmy błota przysłowiowego, to zawsze tam panował taki klimat, gdzie jeden drugiemu bardzo mocno pomagał. To nie było takiej konkurencji, takiej walki aż tak intensywnej o tytuł, o to pierwsze miejsce, więc trzymając się tego, jak będziecie potrzebować pomocy, to jesteśmy, służymy Wam, odzywajcie się, na pewno Wam Panowie, pomożemy. Dzięki, prawda jest taka, że to dzięki takim typom, co też tak wysoko tę poprzeczkę ustawiają, ten głód się u mnie budzi i ja tak dalej tak chcę gonić, po prostu jakby ten lifestyle i motoryzacja, zapach spali, challenge, no to jest coś, co mi daje największy zwrot z jakiej inwestycji czasu do radości. I rozumiem, gdzie wasz świat i fajnie. Na pewno Cieszymy będziemy się, że korzystali. motywujemy innych, bo dla nas to zawsze jest istotne, że nasze zwycięstwa mniejsze, większe, ale to, że pokazujemy ten świat, że ten świat jest fajny, jest trudny, ale jest otwarty. Jak ktoś ma odwagę, to może jechać na Baję 1000, może jechać na Dakar. Zobacz, to są marzenia, które się realizuje, ale żeby je zrealizować, trzeba zrobić ten pierwszy krok i zacząć po kolei tą żmudną pracę, żeby tutaj się znaleźć. No tak jest, ja miałem w wyobrażeniu, że na Dakar będę gotowy nie wcześniej niż 2028, ale od wczoraj myślę inaczej i na pewno robimy go w 27. Bo No jakby- i super, to trzymamy kciuki i trzymamy kciuki szczególnie za waszą determinację, żebyście dopięli, żebyście wszystko zrobili, żeby tam tu właściwie się znaleźć. Mamy w zapas, kurde, naprawdę fajnie, jak te biało-czerwone flagi coraz częściej będą się pojawiały na trasach, a jeszcze częściej tych Wam życzę, żeby w tym roku, ale stawały na podium. Wypluwam, żeby nie zapeszać, taki dobry dzień, nie dziękujcie, kurde, nie dziękujcie. Mamy Tego się tutaj trzymajmy. sporo Polaków na Dakarze, więc No w ogóle to są jest duże szanse. polski Dakar w tym roku, to jest Tak. chyba 30 parę osób jakby No, startujących. no, jakby W weź- różnych Nasze formach, i jako piloci, jako całe Tak. zespoły, więc chodząc po kampie słyszymy Polski, co bardzo cieszy, że jednak jesteśmy w tej czołówce, że startujemy w tych najważniejszych imprezach na świecie. Przycieraliśmy szlaki, tak jak w Baja 1000, byliśmy pierwszymi Polakami, którzy tam pojechali, ukończyli w ogóle ten rajd. Byliśmy dla nich abstrakcją totalną. Tutaj na Dakarze co chwilę widzimy Polaków, więc pokazuje to, że mamy mocne teamy, odważne teamy, które realizują swoje plany. No fajnie, bo Dakar to jest taki europejski rajd, a właśnie Baja 1000 no to jest taki dla reszty Amerykański świata Dakar. Ameryka Północna, Południowa. tak. Amerykanie nie znają w ogóle Dakaru. Dla nich jest to taka historia, która
nie jest niczym imponującym. Dla nich Baja 1000, tak jak wspomniałeś, jest czymś ważnym. Dla nas było czymś niesamowitym pierwszy start tam, bo ty startujesz na tym rajdzie, to wiesz, że to jest kolebka rajdów. 66. edycja, 7. jak byliśmy pierwszy raz i sobie myślisz, startowaliśmy, nie wiem, Baja Poland, Baja Szczecinek i nawet polskie nazwy biorą to określenie z tej kolebki rajdów, więc Tak. będąc tam, to jest święto motoryzacji, święto naszej offroadu, coś niesamowitego. To jest mega przygoda. Milion do 2 milionów kibiców na trasie. Niesamowite. Wyobraź sobie, że tam jedziesz takim szpalerem ludzi. No to jak kiedyś w latach 80. w rajdach płaskich, grupa B. Tak. Dokładnie tak. No to coś takiego Bo jak, właśnie. samochód leci, a oni się tylko i znowu schodzą. Tak. Półwysep Kalifornijski, tam gdzie się odbywa ten rajd, każde miejsce, gdzie przewinęli się zawodnicy, jest oklejone wlepami. To jest sticker, to jest jedna z rzeczy, która jest podstawowa u każdego Maskę. zawodnika. Jak jedziesz, musisz mieć Wszystko naklejeczki jest oklejone, zielone to są. wygląda przepięknie, jak chodzisz do baru, do restauracji, całe ściany są w takich, wiesz, wlepach różnych teamów, które Czasem podejmowały ktoś tą zostawia walkę. jakąś koszulkę, oni to wywieszają, czy kask, czy jakiś gadżet, wiesz, rajdowy, czy but nawet. No, to jest Żyją dla nich tym bardzo. coś I w bardzo tegorocznych wyjątkowego planach i wracacie tam. szanują. Tak, w planach mamy, że po raz trzeci wystartujemy. Fajnie. Panowie, ciśnijcie i promujmy. Zresztą wy też widzę, macie bardzo dużą fajną aktywność mediową, ale wydaje mi się, im więcej będzie się pomagało wzajemnie i promowało, to więcej Polaków spotkamy. Oczywiście, no to od samego początku, jak wyszliśmy w te rajdy, to nam zależało, żeby te rajdy były widoczne i też my oprócz naszej, że tak powiem, działalności rajdowej mamy też ogromną działalność mediową, ale też i eventową, gdzie pokazujemy te pojazdy, pokazujemy, Nasz co świat. można zrobić, tak, nasz świat, jak to wygląda. No i myślę, że No i to na pewno parę otwiera, osób zaraziliśmy tym otwiera to sportem. drogę naszym kolegom, pokazuje też możliwości, jak to robimy, bo wiadomo, łatwiej jest się sugerować, podejrzeć coś, jak pozyskiwać partnerów, sponsorów. To nie jest łatwy temat, to jest wiele lat na to pracowaliśmy, żeby być dziś tutaj i startować w tych największych wydarzeniach. Oczywiście nie rozmawiamy o budżetach, ale domyślać się, jakie to są budżety i dzięki partnerom jesteśmy tu. Bardzo nas cieszy, że ten nasz motorsport, ten brudny motorsport pojawia się w szerszych mediach. To jest moment dla wszystkich nas, dla wszystkich chłopaków, którzy startują, marzą o tym, żeby pójść dalej, zrobić ten krok, no ale nie jest to łatwe, dlatego jesteśmy takim zespołem, który jest otwarty. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, wspieramy. Jeśli merytoryki czy technicznych rozwiązań, my nie jesteśmy zamkniętym teamem, który trzyma tą informację dla siebie. My się ścigamy na odcinkach, a nie w życiu. Czyli rozumiem, że jakby byli inni wariaci, którzy nas teraz oglądają, chcieli wystartować, to mogą do Was się zadzwonić i Wy mi odmówicie. Ale wiesz co, to od razu Wiele powiem, teamów że już tak to jest wystartowało. bardzo dużo takich ludzi, którzy dzisiaj się ścigają i swój początek gdzieś tam czerpali od nas i my staraliśmy się zawsze te fejki, które robiliśmy my na swoim doświadczeniu, które wiemy, zawsze podpowiadać, żeby już tej drogi nie musieli przechodzić, więc na pewno warto zapytać nas czy inne teamy o zwykłą podpowiedź, a to naprawdę dużo daje. Często może to uratować rajd, gdzie wjeżdżasz i zapomnisz o jednym małym szczególe i wyrzucą cię z rajdu, zanim nawet go zaczniesz. Więc warto pytać, warto korzystać z doświadczenia innych załóg. A jak to było w jakimś kawale, można powiedzieć o FA, a oni tu się nie pierdolą chyba, nie? Nie, tam nie ma To jest przepraszam, krótka piłka. jest wina, jest kara. Cześć.